Cześć wszystkim! Dzisiaj chcemy poruszyć bardzo ważny temat, a mianowicie witamina D3. Jest to jeden z najważniejszych składników, który odgrywa niesamowicie ważną rolę dla naszego zdrowia. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat witaminy D3, to bardzo dobrze trafiliście. Przygotujcie się na podróż po znanych i nieznanych faktach na temat witaminy D3. Czym jest witamina D3 i gdzie występuje naturalnie? Witamina D3, inaczej cholecalciferol, jest to jeden z dwóch rodzajów witaminy D, drugi to witamina D2, ergo calciferol. Jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczach, z czego wynika, że nie jest to witamina, która rozpuszcza się w wodzie, dlatego przyjmuje się ją razem z innymi tłuszczami. W organizmie ludzkim jest produkowana naturalnie pod wpływem światła słonecznego i promieniowania UVB. Dzieje się to w skórze podczas ekspozycji na słońce. Jeżeli chodzi o źródła pokarmowe witaminy D3, występuje ona w rybach, są to tłuste ryby, makrela, łosoś, żółtka jaja, ewentualnie suplementy. Może też występować w produktach, które są dodatkowo wzbogacane w tą witaminę, na przykład mleko. Jakie właściwości posiada witamina D3? Witamina D3 wspomaga przyswajanie wapnia z układu pokarmowego, co wpływa na utrzymanie zdrowia kości. Wspiera również odporność organizmu. Poprawia kondycję skóry oraz wpływa na rozwój zdrowych i mocnych kości u dzieci i młodzieży. Teraz zajmiemy się tematem tego, kto powinien suplementować witaminę D3. Duże wskazanie jest u osób, które mają niewystarczającą ekspozycję na słońce, ze względu na to, że w momencie tej ekspozycji naturalnie dochodzi do syntezy witaminy D3 w organizmie. Drugą grupą osób są osoby, które mają stwierdzony niedobór. Możecie sobie to sprawdzić poprzez badanie krwi. Jest to dość niedrogie badanie, warto sobie zobaczyć, żeby dobrać odpowiednią dawkę i w ogóle czy jest sens i potrzeba stosowania tej witaminy, ze względu na to, że niedobór również może wywołać niepożądane skutki. Kolejne dwie grupy osób. Osoby starsze, które wymagają tego, aby spożycie witaminy D3 było u nich większe w celu wzmocnienia kości, zahamowania procesów osteoporozy itd. Ostatnia grupa osób są to osoby, które po prostu mają dość ubogą dietę, nie spożywają takich pokarmów bogatych w witaminę D3. Po jakim czasie widać efekty stosowania witaminy D3? Na ogół bardzo dużo zależy od tego, jak duży macie niedobór, ewentualnie jaki jest Wasz aktualny poziom oraz dużo zależy od tego, czy macie konkretne objawy niedoboru tej witaminy. Jakie to są? Na przykład obniżenie nastroju, częsta łamliwość kości, słabe kości, osłabienie siły mięśniowej również jest objawem niedoboru tej witaminy. I w takich przypadkach efekty stosowania dość dużych dawek pojawią się na pewno bardzo szybko. Myślę, że będzie to do kilku tygodni. Teraz kwestia, jakie dawki należy przyjmować, jeżeli chodzi o witaminę D3. Jeżeli chodzi o dzieci do 10 roku życia, są to widełki w przedziale od 1000 do 2000 jednostek witaminy D3 na dobę. Jeżeli chodzi o dorosłych oraz młodzież w przedziale wiekowym 10-17 lat oraz kobiety karmiące piersią, jest to dawka rzędu do 4000 jednostek witaminy D3 na dobę. Natomiast jeżeli chodzi o osoby otyłe z większą masą ciała, te osoby powinny przyjmować podwójne dawki witaminy D3. A teraz chciałbym Wam pokazać konkretne przykłady suplementów, jakie mamy w naszym asortymencie, które uważam za najlepsze, jeżeli chodzi o szybkie uzupełnienie witaminy D. Jeżeli chodzi o mniejsze dawki dla dzieci do 10 roku życia, jest to produkt od firmy Holland Barrett. Mamy tutaj w jednej tabletce 1000 jednostek. Druga fajna opcja, to już dla osób starszych, jest to witamina D3 firmy MyVita. W jednej kropelce znajduje się 4000 jednostek. Forma podania jest bardzo prosta, pod język i tyle. Teraz coś mocniejszego, witamina D3 z firmy Now. Bardzo dobry produkt, są to miękkie kapsułki. Witamina D jest tam rozpuszczona w tłuszczach, ze względu na to nie musi być przyjmowana do bardzo obfitych w tłuszcze posiłków. W jednej kapsułce znajduje się 5000 jednostek. A teraz kolejne źródło witaminy D3, czyli ta naturalna ze słoneczka. Jeżeli chcesz uzupełnić niedobory witaminy D3 i wesprzeć jej naturalną produkcję, wyjdź na zewnątrz w słoneczne dni, najlepiej około godziny 11, 12, 13, czyli wtedy, gdy słońce jest najwyżej. Postaraj się wyjść z odkrytymi ramionami i przebywać na słońcu około 15 minut. Taka ilość nasłonecznienia, ekspozycji na słońce
spowoduje, że w skórze wytworzy się odpowiednia ilość witaminy D3. Pewnie się zastanawiacie, jakie są przyczyny niedoborów witaminy D3 w ogólnej populacji. Pierwszą i najbardziej popularną przyczyną jest ograniczona ekspozycja na słońce. Jeżeli pracujesz w biurze i w godzinach porannych do godziny załóżmy 15-16 nie wychodzisz na słońce, a wtedy ten kąt padania promieni słonecznych jest najbardziej efektywny, jeżeli chodzi o syntezę skórną, no to niestety ciężko uzupełnić i posiadać taką odpowiednią ilość witaminy D3 w organizmie. Kolejną przyczyną również, jeżeli chodzi o tą ekspozycję na słońce, jest stosowanie zbyt mocnych filtrów, ewentualnie zakładanie grubych i dużych ubrań, które przysłaniają znaczną część skóry. Jeżeli jesteś osobą o ciemniejszej karnacji, to znaczy, że w skórze posiadasz troszeczkę więcej melaniny. Melanina jest barwnikiem, który zmniejsza potencjał skóry do wytwarzania witaminy D3, więc to również może być jedna z przyczyn. Jedną z przyczyn może być również wiek. Starsze osoby rzadziej decydują się na spontaniczne wyjścia na zewnątrz, przez co ta ekspozycja na słońce jest znacznie mniejsza. Bardzo częstą przyczyną są również choroby, ewentualnie jakieś zaburzenia przyswajania, jeżeli chodzi o układ pokarmowy, ponieważ to tam witamina D3 musi się przyswoić. Natomiast jeżeli to przyswajanie jest na niskim poziomie lub nie ma go wcale, no to niestety samo z siebie się tam nie pojawi. Kolejnym ważnym aspektem jest dieta. Ze względu na to, że każdy ma jakieś tam swoje upodobania dietetyczne, każdy ma co innego na talerzu i na takim talerzu może być więcej lub mniej produktów bogatych w witaminę D3. Jeżeli u Ciebie brakuje tłustych ryb, żółtek jaj, ewentualnie produktów wzbogaconych o witaminę D, no to niestety ten poziom będzie u Ciebie zaniżony. Kolejnym aspektem jest również to, że osoby otyłe, które mają dość dużo tkanki tłuszczowej, są w stanie magazynować witaminę D3 w organizmie, jednak z różnych względów ta witamina D nie jest odpowiednio uwalniana do krwiobiegu, co również powoduje objawy niedoboru witaminy D3. Kolejnym istotnym faktem jest to, że witamina D3 w takiej formie, jaką przyjmujemy ją z pożywienia, nie jest to jeszcze aktywna forma, czyli witamina D, ta, która jest w kapsułce, ewentualnie w pożywieniu, musi jeszcze zostać zmieniona w tą aktywną, która ma istotny wpływ na tkanki w naszym organizmie. Istnieją zaburzenia metaboliczne, czy to nerek, czy wątroby, które powodują, że nie jesteśmy w stanie, nasze ciało nie jest w stanie zmienić tej nieaktywnej formy witaminy D w aktywną. A teraz, jakie są konkretne skutki, które powoduje niedobór witaminy D3? Są to bóle kończyn, częste skurcze mięśni, osłabienie siły mięśniowej, zwiększona podatność na łamliwość kości, znaczny spadek odporności, przez co będziecie ciężej i częściej chorować. Może również dojść do osłabienia nastroju. Niektóre badania wskazują, że osoby z depresją w dużej części mają niedobory witaminy D3. Niedobór witaminy D również zwiększa znacząco ryzyko chorób układu krążenia oraz powoduje niektóre zaburzenia metaboliczne. Nie wszyscy wiedzą, ale witaminę D3 również można przedawkować. Ze względu na to, że jest to witamina rozpuszczalna w tłuszczach, może gromadzić się w tkance tłuszczowej. Więc w wyniku zażywania permanentnie dużych dawek możemy sobie jej nagromadzić w organizmie troszeczkę za dużo, co również wywołuje konkretne objawy, takie jak zbyt duże gromadzenie się wapnia w organizmie, co doprowadza do np. takich chorób jak kamica nerkowa. W wyniku nadmiaru witaminy D mogą pojawić się problemy jelitowe, takie jak biegunka, wymioty oraz utrata apetytu. Tak samo jak niedobór witaminy D, jak i nadmiar może spowodować bóle mięśniowe, osłabienie siły mięśniowej, pogorszenie jakiejś kontroli nad mięśniami. Więc jeżeli trenujecie i macie niedobór, chcecie zwiększyć ilość witaminy D w organizmie, ale faszerujecie się bardzo dużymi dawkami, również możecie przesadzić i wcale nie wywoła to pozytywnych efektów w Waszym organizmie. Nadmiar witaminy D również ma wpływ na układ nerwowy. Może spowodować takie zaburzenia jak dezorientacja, pogorszenie samopoczucia, pogorszenie koncentracji, ale pamiętajcie, tylko w nadmiarze. Odpowiednie dawki wpływają pozytywnie na nasze zdrowie. Są również doniesienia, że w skrajnych przypadkach, jeżeli tej witaminy D przyjmujecie bardzo, bardzo dużo, ponad to ile potrzebujecie, dochodzi do uszkodzeń narządów wewnętrznych. A więc na zakończenie.
Mam nadzieję, że przedstawiłem Wam temat witaminy D3 w miarę ciekawy i przystępny sposób. Zachęcam do zajrzenia na naszą stronę, ewentualnie na bloga. Tam również macie dużo ciekawych informacji na temat witaminy D3 oraz jej stosowania. Oraz również prośba, nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę oraz subskrybować nasz kanał po więcej takich ciekawych informacji. Również jak macie jakieś nurtujące Was pytania, śmiało piszcie w komentarzu, na pewno na nie odpowiemy.